Mamy właśnie świąteczny, wielkanocny weekend, więc skusiłam się i kupiłam sobie trochę kwiatów. I pomyślałam, że zrobię Wam dzisiaj film poświęcony właśnie problematycznemu kolorowi, czyli żółtemu. Już robiłam taki film na ten temat, ale myślę, że podejść do żółtego można mieć wiele. I dzisiaj chciałam się skupić na tym, jakie problemy stwarza żółty, jeżeli chodzi o ciemniejsze tony, dlatego że jest to po prostu bardzo jasny kolor. Żółty potrafi być kolorem kłopotliwym z wielu powodów. Zanim jednak przejdę do tego głównego tematu dzisiejszego filmu, to chciałam taką króciutką uwagę powiedzieć. Mianowicie, jeżeli uczycie się malować żółty kolor, czyli żółte kwiaty, poświęcacie temu jakąś dodatkową uwagę, to starajcie się robić to z natury, dlatego że żółty ma taki mankament, że zwykle dosyć kiepsko wychodzi na zdjęciach. I głównym problemem z żółtym na zdjęciach jest to, że przez to, że to jest bardzo jasny kolor, to on ma tendencję do tak zwanego przepalania się. Więc jeżeli na przykład robimy zdjęcie gdzieś jakiegoś ogrodu, czy kwiaty na tle rabaty, tam jest dużo liści zielonych zazwyczaj. Zielony jest dosyć ciemnym kolorem, do tego jeszcze czasami widać ziemię, która też jest dosyć ciemna, a żółty kwiat na tym wszystkim jest bardzo, bardzo jasny i nasz aparat, większość aparatów zwykle nie daje rady odtworzyć dobrze i tak bardzo jasnego obiektu i bardzo czy tam średnio ciemnych innych pozostałych rzeczy, a ponieważ tych liści zwykle w naszym ujęciu jest więcej, więc wtedy następuje tak zwane przepalenie tego żółtego, czyli zamiast tych wszystkich subtelnych odcieni, które mamy na żółtym kolorze kwiatka, powstaje tylko taka jednolita żółta plama. Także o wiele lepiej, zwłaszcza na początek, kiedy uczycie się dopiero przyglądać się tym niuansom kolorystycznym, o wiele lepiej nawet jeden kwiatek sobie kupić i po prostu przyglądać się mu i szkicować z oryginału. Tutaj niestety do tego szkicowania ja mam troszeczkę średnie światło, dlatego że po to, żeby dobrze było widać na filmie, więc to oświetlenie jest z różnych stron, więc nie będzie takich bardzo ciekawych efektów na tym kwiatku. Ale od razu widać, że mamy jakby dwa odcienie żółtego, tutaj taki ciemniejszy, cieplejszy żółty i dookoła ta część jest takim bardziej troszeczkę cytrynowym, jaśniejszym żółtym i oczywiście te wszystkie elementy, które są w cieniu. Teraz dlaczego, zanim przejdziemy do tego kwiatka jeszcze w ogóle, dlaczego ten żółty jest taki problematyczny? O, gdzieś tutaj leż sobie. Tym problemem z żółtym, który będziemy się dzisiaj zajmować, jest to, że to jest kolor stosunkowo jasny, w związku z czym jego taka skala walorowa jest bardzo nieduża. O, już mówię, o co chodzi. Weźmy sobie żółty. Tutaj wzięłam ściągę, bo ja oczywiście nie pamiętam, jakie to są nazwy tych farb, które akurat mam w akwarelach tutaj. To jest kadmowy żółty. I zróbmy sobie takie rozbarwienie tego żółtego aż do takiej, do jasnego. Tu mamy żółty i dla porównania weźmy jakiś niebieski. To będzie chyba błękit pruski albo paryski. Tutaj chyba nastąpiła jakaś zamiana. się zdarza, zamiana w farbkach. Dobra. I teraz zobaczcie. To jest właśnie ta główna różnica, że jak zaczynam tym niebieskim, to sam początek już jest po prostu, prawie że czarny i do takiego zupełnie jasnego. I od razu widać, że najciemniejsza część z tego żółtego to jest gdzieś mniej więcej, jeżeli patrzeć o ciemność, czyli walor, gdzieś mniej więcej tutaj na tym niebieskim. Czyli ten niebieski kolor ma o wiele większy taki potencjał w stronę ciemnego niż ten żółty, w związku z czym nie da się samym żółtym kolorem zrobić ciemnych miejsc. Prawda jest też taka, że oczywiście mamy do dyspozycji różne żółcie i tutaj wezmę taki żółty, który ja bardzo lubię, a który z kolei zaczyna się od troszeczkę ciemniejszego.
się nazywa New Gamboge. Jak widzicie, on wpada w taki ugier trochę, w ochrę. I tutaj już potem się rozjaśnia do takiego cieplejszego żółtego. Ale w tym miejscu ten żółty, ta farba jest o wiele ciemniejsza już od tej. Oczywiście daleko mu do tego niebieskiego. Na czym polega ten nasz problem? Tu narysowałam sobie takie dwa prościutkie sześcianiki i spróbuję namalować ten sześcian tylko i wyłącznie używając ten niebieski, czyli każda jakby ścianka tej bryły ma być innej jasności. O, wystarczy. A teraz spróbuję zrobić coś takiego samego, używając tego żółtego, bo tym dzisiaj będę głównie operować, czyli właśnie tej żółci kadmowej. Od razu widać, o co chodzi i od razu widać, jaka jest różnica. Kiedy maluję tylko jedną farbą, tą niebieską, tym błękitem pruskim, to od razu widać, że jestem w stanie tym jednym kolorem wymodelować bryłę tak, żeby sprawiała wrażenie trójwymiarowej. Mam tutaj miejsce bardzo ciemne, mam ten średni walor i mam jasne. Natomiast tu, mimo że też użyłam najbardziej skoncentrowanej wersji mojego żółtego i najbardziej rozjaśnionej, to różnice między tym najciemniejszym a tym najjaśniejszym są stosunkowo niewielkie. I w związku z czym cała ta bryła wydaje się dosyć płaska. Pojawia się w związku z czym problem, w jaki sposób modelować trójwymiarowe rzeczy, tak jak na przykład ten kwiatek, w momencie, kiedy nie mogę zrobić ciemniejszego żółtego jako żółtego. Żółty to już jest koniec. To jest najciemniejsza ta część tej farby. Więc jedynym sposobem jest oczywiście domieszanie innych kolorów, z tym, że trzeba uważać, żebyśmy ciągle czytali ten kolor jako żółty. Oczywiście cienie czasami potrafią być w innych kolorach, nawet mimo, że kwiat będzie żółty, to cień może mieć troszeczkę inne zabarwienie, ale duża część tego modelowania bryły musi ciągle sprawiać wrażenie tego koloru, który mamy tutaj na kwiatku. W jaki sposób przyciemniać ten żółty, żeby efekt był dobry, żebyśmy mieli wrażenie też tej takiej świetlistości, którą ma w sobie żółty kolor. Zacznijmy od przyciemniania go tymi kolorami, które są dosyć blisko na kole barw. O, popatrzmy sobie tutaj. Tu mam ten mój żółty, taki podstawowy. Obok będzie żółtawo-pomarańczowy albo wręcz taki pomarańczowy i tak samo w drugą stronę mamy z kolei bardzo jasny zielony. I akurat wśród swoich farbek mam takie kolory, więc teraz zacznijmy. Powinna mieć jeszcze jedną miskę. Idę po jeszcze jedną miskę wody, bo to będzie kolorowo zaraz. Zacznę właśnie od tych kolorów zbliżonych do żółtego. Tu jest ten mój żółty. A najpierw zróbmy z tym pomarańczowym. Już patrzę, co to jest za pomarańcz. To jest niby golden. Niby golden może być. Dajemy go w tą stronę. Tutaj odrobinę dodałam. Widzicie, im więcej tego pomarańczowego dodaję, tym bardziej ten żółty zaczyna nam się wydawać pomarańczowy. Tutaj myślę, że jeszcze mogę go tak troszeczkę przyżółcić. I teraz drugi zbliżony kolorek to będzie jasny zielony. I akurat mam taki kolor, jak on się nazywa, Green Gold. To jest z Winsor & Newton. Ma bardzo fajną taką jasną barwę. Tutaj go dam sobie. To nie będzie koło barw tutaj. Widzicie, on sam w sobie już jest fajnym kolorem, takim, który może uchodzić za żółty kolor w cieniu. Więc mam takie dwa warianty. Przyciemniłam jakby ten żółty odrobinę w stronę tutaj zielonego, a tutaj w stronę pomarańczowego. I to są takie dosyć subtelne przyciemnienia. Pokażę Wam na przykład, jaki efekt będzie, jeżeli zmieszamy żółty z ugrem. Czyli z takim kolorem, który by się wydawał dosyć takim oczywistym rozwiązaniem, żeby ten żółty przyciemnić. Ugier, yellow ochre to są kolory ziemiste i one mają dosyć specyficzny sposób oddziaływania na inne farby, dlatego że to są takie bardzo już zgaszone kolory
i w związku z czym nasza farba, nasz kolor podstawowy będzie tracił tą świetlistość taką, którą miał początkowo. Także widzicie, tutaj ten żółty nam się przyciemnił w stronę takiego beżu jakby, tak? Ale jednocześnie straciliśmy to ciepło żółtego koloru. Tu, kiedy dodawałam do niego pomarańcz, nawet kiedy dodawałam trochę zieleni, to ciągle ten kolor był dosyć intensywny, nawet w tych miejscach. Natomiast przy dodaniu kolorów ziemistych, takich właśnie jak ugier, ta świetlistość zaczyna nam się pomału tracić. Do tej pory mieszałam z żółtym te kolory, które są sąsiadujące z żółtym na kole barw. Tu był mój żółty, tu pomarańczowy, tu zielony jasny, a ten ugier to był gdzieś mniej więcej tutaj. To już nie jest na tym zewnętrznym kole, tylko dlatego, że on jest trochę już złamanym kolorem, więc już gdzieś tutaj niżej. Więc przez to, że one sąsiadują, więc są to takie bezpieczne kolory do mieszania. No ale czasami chcemy, żeby ten kolor, zwłaszcza jeżeli widzimy, że on troszeczkę inaczej wygląda, musimy go troszeczkę złamać, musimy użyć troszeczkę innej mieszanki. Więc teraz spróbujmy z innymi kolorami i weźmy te kolory, które leżą dalej od tego żółtego, czyli na przykład czerwony i niebieski. I oczywiście pewnie wiecie, że jeżeli czerwony i żółty pomieszamy, to uzyskamy pomarańczowy. Ja tu użyję takiego czerwonego, który jest czerwonym trochę w stronę fioletu. I to będzie Permanent Rose. Widzicie, on jest taki lekko, taki malinowy bardziej. I teraz, kiedy mieszam ten czerwony z żółtym, to zaczyna mi się tworzyć pomarańczowy. No tu mi się wszystko teraz wymiesza. I ten pomarańczowy jest fajnym pomarańczem, dlatego że przez to, że to już jest mieszanka dwóch kolorów, nie będzie aż tak intensywny jak ten pomarańczowy prostostópki. Więc tutaj mam też pomarańczowy miks i tu mam pomarańczowy miks, ale ten jest mniej świetlisty niż ten. Więc jeżeli chcemy troszeczkę bardziej zgaszony kolor, to może być lepszym pomysłem zrobienie mieszanki właśnie z czerwienią, zwłaszcza że ta czerwień, która jest taką chłodną czerwienią, tworzy troszeczkę mniej intensywny pomarańczowy niż taka jasna czerwień jak czerwień maków. Teraz z kolei jak użyję niebieskiego, kobaltowy niebieski, jak użyję niebieskiego, to wyjdzie mi zielony, ale zobaczycie, że będzie to inna mieszanka niż z tym zielonym, który tutaj miałam. Tutaj staram się uzyskać takie dosyć jasne te miejsca, bo jak patrzę na ten narcyz tutaj, to oczywiście on nie ma jakichś strasznie głębokich, bardzo ciemnych cieni, zwłaszcza, że to oświetlenie jest takie rozproszone, ale takie cienie jak w tym miejscu zaczynają się już pojawiać. I znowu mamy to samo, przez to, że ten niebieski inaczej się miesza. Tu wychodzą nam troszeczkę bardziej czyste zielenie, tu wychodzą troszeczkę bardziej złamane, chłodne. Ten zielony już i tak miał w sobie bardzo dużo żółtego koloru, więc lepiej się mieszał, w sensie lepiej, właściwie nie lepiej, ale w czystszy sposób mieszał się z tym żółtym, ale jeżeli chcemy uzyskać złamany zielony, jakiś cień złamany, to widzę, że ten cień, który tutaj się znalazł, bardzo by pasował do tego koloru. Oczywiście możemy posunąć na kole barw dalej się i zamiast tych czerwieni z kolei wziąć kolor dopełniający albo zbliżony do dopełniającego. Kolor dopełniający to jest ten kolor, który leży dokładnie naprzeciw naszego koloru, który używamy, czyli w tym wypadku naprzeciwko żółtego leży fioletowy. Nasz żółty jest takim cieplejszym żółtym, więc on będzie gdzieś w tym miejscu, ten kolor farbki, którą używam, ten kadmowa żółć. Więc on będzie tak tutaj mniej więcej, więc może być ten fioletowy, może być, tutaj jest określony jako niebiesko-fioletowy. Ale można też wypróbować właśnie z takim czerwonawym fioletem. I zaraz Wam pokażę te wszystkie 2 albo 3 warianty. Teraz zobaczymy, ile ja mam tutaj takich farbek, żeby to wymieszać. Pomału mi się farbki kończą, będę musiała uzupełniać. To jest niby ultramaryna fioletowa, ale to jest dosyć stara farbka, którą mam, więc jest możliwe, że to nie jest taka nazwa, jak tu jest napisane. I teraz, ponieważ to są kolory albo wręcz naprzeciw naszego koloru,
palecie, albo zbliżone do dopełniających, więc one będą z żółtym mieszały się poprzez szarość albo prawie szarość. Przejdziemy przez bardzo neutralne kolory tu. Ten jest dosyć ciepławy, więc to nie będzie taka zupełna szarość, bo to nie jest dokładnie kolor dopełniający jeszcze. Tutaj mamy bardzo ładny, zbliżony do neutralnego kolor, który można użyć w cieniu i tak samo na przykład ten, jeżeli chcecie głębsze cienie zrobić, tylko już wtedy ten będzie czytał bardziej jako taki fioletowawy. I teraz z tym fioletem, to się nazywa fiolet. Widzimy, ten jest bardziej niebieskawy i tu już będzie bardzo neutralnie po drodze, więcej trochę tego fioletu. O, tak. Zasada mieszania kolorów, które są w określonej relacji do naszego podstawowego koloru na kole barw, jest taka sama dla wszystkich kolorów. Tutaj ja chcę uzyskać jakieś złamane żółcie i pokazać Wam, w jaki sposób radzić sobie z tym trudnym kolorem, z tym żółtym. Ale w ten sposób można tak naprawdę radzić sobie z wszystkimi kolorami, które chcecie namalować. Jeżeli chcemy uzyskać takie delikatne cienie, to pamiętajcie, żeby tego koloru, zwłaszcza kiedy to są takie bardzo ciemne kolory, tak jak ten fiolet na przykład, żeby tego koloru dawać tylko odrobinkę i wtedy ten żółty już się zmienia. No mogę zmieszać jeszcze go z ultramaryną. Ultramaryna, czyli taki czerwonawy niebieski. Ultramaryna razem z żółtym utworzy nam dosyć przygaszoną taką zieleń. I też taką właśnie bardzo zneutralizowaną, jak tutaj widać, ona jest taka szarawa. To też powód, żeby wiedzieć, który żółty z którym niebieskim mieszać, jeżeli chcemy uzyskać ładne zielenie intensywne. Ultramaryna i żółty to nie będzie zestaw intensywnych kolorów, intensywnych zieleni. I jeszcze chciałam Wam pokazać jeden kolor z kolorów takich właśnie ziemistych i to będzie Sienna Palona, czyli taki czerwonawy brąz. I teraz, tak jak mówiłam, te kolory ziemiste i sienna i ochra, które nie są na zewnętrznej stronie naszego koła barw, tylko one są bardziej tutaj już wewnątrz. To już są, mimo że to są z jednego pigmentu często kolory, to one i tak w skali kolorów są już kolorami takimi przygaszonymi. One też nam dają ciekawe przyciemnienie żółci, natomiast kiedy przyciemniamy tymi kolorami ziemistymi żółć, tracimy, przynajmniej moje jest takie odczucie, tracimy tą taką świetlistość i intensywność żółtego. Tutaj zrobiłam tylko miksy dwóch kolorów. Oczywiście w momencie, kiedy zrobiliście na przykład taki pomarańczowy miks i on Wam się wydaje zbyt intensywny, chcecie go troszeczkę zneutralizować, to wystarczy też dodać do tego jeszcze trzeci kolor w maleńkiej ilości, po to, żeby ten kolor zgasić. I jeżeli uczycie się, jak to robić, to przy takim kole barw, albo nawet dowolnie samemu zrobionym, można sobie dokładnie popatrzeć. Jeżeli mamy taki intensywny pomarańcz, po przeciwnej stronie mamy niebieski, taki błękitny niebieski, więc albo ten miks przygaszamy niebieskim, albo jeżeli nie chcemy zrobić tego, żeby nam wyszedł zbyt neutralny kolor, chcemy tak troszeczkę go tylko przygasić, możemy też spróbować przygaszać go tymi dwoma sąsiadującymi, czyli niebieskawo-zielonkawym albo niebieskawo-fioletowawym, takim w stronę właśnie tutaj ultramaryny. To byłby kobalt, to byłaby ultramaryna tutaj, a to już wchodzimy w jakiś turkus. Więc można ten pomarańcz sobie najpierw zmieszać i potem go leciutko zneutralizować. Można też oczywiście w akwareli po prostu, kiedy to wyschnie, nałożyć kolejną warstwę i wtedy już dać taki bardzo cieniutko, laserunkowo inny kolor, który jakby zneutralizuje nam optycznie. Teraz chciałam Wam pokazać kilka takich bardzo prostych szkiców kolorystycznych. Namalowałam
naszkicowałam właściwie 3 narcyzy i do każdego z nich użyłam tylko tych kolorów, które tutaj widzicie. Także ten został namalowany tylko z żółtym, pomarańczowym i tym takim ciepłym zielonym. Ten tylko z żółtym i fioletem, a ten tylko z żółtym i czerwonym i niebieskim. Ten czerwony to jest taki zimny czerwony, to jest ten Permanent Rose. Ten fiolet tutaj pokazałam po to, żebyście widzieli, jaki fiolet powstaje ze zmieszania tych 2 kolorów. To jest właśnie ten. Jakie wnioski? Bo to jest taka zabawa, żeby sobie zobaczyć, jakie mieszanki co nam zrobią. Taki szkic tylko po to, żeby sprawdzić, co i jak będzie wyglądało. Najbardziej podoba mi się ten narcyz, dlatego że ma najwięcej takiego ciepła. Tu sobie myślę, że mogłam w ogóle tą trąbkę zrobić jeszcze troszeczkę cieplejszą, czyli zrobić ją z mieszanki z żółtego z pomarańczowym. Ale ten mi się najbardziej podoba, jest taki najbardziej świetlisty i cieplutki. Ten wyszedł paskudny. Jak widać, akurat ten fiolet w mieszaniu z tym żółtym daje takie dosyć brudnawe kolory. A ponieważ użyłam tutaj tylko tych 2 kolorów, więc tylko tym mogłam tu operować. Jak widzicie, nawet nie udało mi się tutaj już żadnej zieleni z tego nie będzie. To taka szara łodyga wyszła. Tutaj na początku, jak malowałam, nie byłam do końca zadowolona, a potem jak już na suchą tą pierwszą warstwę nałożyłam cienie właśnie zmieszane fiolety, to te cienie mi się tutaj podobają i tak sobie myślę, że gdyby użyć tego fioletu potem jeszcze w kolejnej warstwie już tutaj w niektórych miejscach, żeby pewne miejsca ochłodzić, to mogłoby dać fajny efekt, a poza tym dałoby troszeczkę ciemniejszy kolor. Chociaż mówiąc szczerze, tak jak sobie patrzę teraz na ten narcyz i na te narcyzy, które tutaj przede mną stoją w wazonie, to powiem wam, że tutaj jest jednak, namalowałam to ciemniej, te miejsca, niż narcyz ma tak oryginalnie. Więc prawdopodobnie mogłabym to wszystko zrobić jednak jeszcze jaśniejsze. Na podstawie tych prościutkich szkiców mogę potem przełożyć sobie pewne rozwiązania już do malowania pastelem, po prostu wybierając, patrząc jakie tutaj kolory mi wyszły i wybierając już takie konkretne kolory w kredkach pastelowych. Szkice skończone. Chciałam jeszcze podać na przykładzie kilku moich takich już dopracowanych obrazów różne zastosowania tego, o czym tutaj przed chwilą mówiłam. Pierwszy z takich obrazów, który chciałam pokazać, właśnie przedstawiający, co prawda nie narcyzy, ale irysy. Tutaj mamy dosyć jasne kwiaty, w sensie to nie były takie ciepłe, żółte irysy, tylko właśnie takie bardzo rozbielone, bardzo jaśniutkie żółte. Oczywiście dałam ten rozjaśniony bielą kolor do nich, no bo taki był ich kolor. One przez to są dosyć chłodne w odbiorze. Jeżeli do żółtego dodajemy bieli, to ten ciepły żółty momentalnie nam się schładza i nie ma jakby innej opcji. Ten żółty nie będzie cieplejszy w momencie, kiedy go robimy coraz jaśniejszym właśnie z bielą. I żeby tutaj na tym obrazie te irysy troszeczkę ocieplić, jak widzicie w pewnych miejscach, gdzie się pojawia cień na płatkach albo gdzie jeden płatek zachodzi na drugi, dałam właśnie ten żółty kolor, taki niezmieszany z bielą, tylko taki podstawowy, a także dałam jeszcze, i nawet tutaj w niektórych miejscach dokładnie widać, że dałam też inne kolory. Nie są to zupełnie już mieszanki z żółtym, tylko kolory takie jak niebieski, trochę zielonego, trochę fioletowego. One przez tą różnorodność tych kolorów obok siebie, że obok jest żółty i niebieski i fioletowy, przez to same kwiaty zyskują jakby trochę więcej takiej wibracji. Te kolory stają się intensywniejsze, mimo że no, ten podstawowy żółty jest tutaj bardzo jasny i taki rozbielony. Tu mamy drugi obraz, też przedstawiający żółte kwiaty. Te żółte kwiaty nie są już takie intensywne, mimo że właściwie ta żółtość jest podobna. To też jest rozbielony żółty,
ale przez to, że jest dookoła sporo fioletu, przez to, że też przy tym żółtym dałam troszeczkę takich zielonkawych w cieniu kolorów, że nie mamy już tej różnorodności kolorystycznej na tym żółtym kolorze, że to jest głównie sam żółty, to tutaj to wrażenie jest takie bardziej spokojne, nie ma tej wibracji, nie ma tej takiej intensywności, a dodatkowo jeszcze to jest papier zamszowy i był też w takim szaro-fioletowawym kolorze, więc on też te kolory wyciszył. I o wiele tutaj intensywniejszym kolorem od żółtego, znacznie bardziej intensywnym, jest pomarańczowy, który jest w centrum tych kwiatów. To jest jeden z moich ulubionych, przeze mnie namalowanych obrazów, na którym są pokazane żółte kwiaty. I oczywiście od razu mówię Wam, że no tu jest przekłamane kolorystycznie, tak? W tych cieniach nie było aż takiego intensywnego pomarańczowego, ale samo zdjęcie i te dalie sprawiały wrażenie takiego ciepłego popołudnia sierpniowego i bardzo chciałam, żeby ten gorąc był odczuwalny. Dlatego trochę podkręciłam ten kolor w cieniu, czyli ten żółty cień w kwiatach i zrobiłam go po prostu na pomarańczowo. I tylko kwiaty, które gdzieś tam się pojawiają troszeczkę na dalszym planie, są już bardziej subtelnym kolorem zrobione. I mimo, że ten pomarańcz tam troszeczkę był, on oczywiście nie był aż tak intensywny, to tutaj, gdy patrzymy już na skończony obraz, to ja mam przynajmniej takie wrażenie, jakby te kwiaty niemalże z pieca zostały wyjęte. Także można, oczywiście, i polecam, można oszukiwać i można ten kolor przerabiać, dopasowywać tak, żeby uzyskać taki efekt, jak chcecie, a nie dokładnie to, co jest nawet w naturze. Tutaj właśnie chciałam Wam pokazać tak troszeczkę dla odmiany. Tutaj już nie mamy czystych żółci. Tu już bardziej są żółcie wymieszane z ugrem, z ochrą, czyli te bardziej złamane kolory, które tam pokazywałam. I mimo, że mamy wrażenie świetlistości, to nie ma już takiego ciepła. Natomiast jest to o wiele bardziej subtelne. Tu jest pokazane jakieś pole, zboże prawdopodobnie dojrzewające już, albo wręcz ścięte, więc i tak nie mielibyśmy takich intensywnych kolorów jak przy żółtych kwiatach. Także to nie jest powiedziane, że jeżeli malujemy coś na żółto, to musimy od razu to robić bardzo, bardzo intensywne. Tu z kolei jeszcze inne podejście do żółtego, tym razem już nie kwiaty, tylko postać w jakiejś kurtce takiej żółtej. I zobaczcie, że tutaj ten żółty został bardziej dopasowany do kolorystyki całego obrazu. On jest rozjaśniony bielą, a w cieniach, w tych załamaniach kurtki pojawiają się takie mieszanki z żółtego z fioletem, albo wręcz nawet delikatnie fioletu. I przez to ta kurtka postaci, ona jest widoczna, dlatego że ten żółty jest tutaj kolorem, który stanowi taki kontrast kolorystyczny z całą resztą chłodnych, szarawo-niebieskawych kolorów, ale ten żółty nie wyrywa nam się tak bardzo. On wtapia się bardziej w obraz i jest o wiele bardziej subtelny niż przy tamtych pokazywanych wcześniej kwiatach różnych. I na koniec jeszcze jeden, tym razem ptaszek, to jest pliszka. Ten ptaszek ma bardzo intensywnie w naturze żółty brzuszek i jest to taka właśnie lekko cytrynowa żółć. I żeby uzyskać ten intensywny brzuszek, użyłam dosyć mocnego żółtego koloru, takiego cytrynowego żółtego. Tylko w niektórych miejscach, jak widzicie, jest odrobinę rozbielonej żółci. A tutaj pod kuperkiem i przy ogonku mamy dodane odrobinę takiego szaro-zielankawego koloru, więc w sumie można powiedzieć, że ten żółty kolor jest tutaj w większości dosyć płasko namalowany, ale jakby też nie było takiej potrzeby, wystarczyło na dole troszeczkę przyciemnić i to już od razu zasugerowało, że ta bryła nam się tam zaokrągla i że patrzymy pod spód. Jak widzicie, żółty kolor sprawia problemy, daje pewne możliwości. Myślę, że jest to kolor, z którym warto się polubić.
W naturze, wbrew pozorom, wcale aż tak często nie występuje w takiej bardzo żywej, intensywnej postaci. Natomiast często mamy do czynienia z taką bardziej zgaszoną, jeżeli malujecie pejzaże, no to właśnie dojrzewające zboża, albo z kolei kolory jesieni, chociaż wtedy potrafią rzeczywiście też nieźle dać czadu te żółcie. Radzę Wam popróbować sobie tych mieszanek z żółtym, zobaczyć, co Wam pasuje. Te szkice, które zrobiłam potem, rzeczywiście się zreflektowałam, że możliwe, że troszeczkę przyciemniłam za bardzo i że można to było nie pogłębiać tych cieni aż tak bardzo, ale chciałam też zobaczyć, jak ciemno potrafię w tych mieszankach konkretnych kolorów zejść. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak sobie jeszcze w inny sposób radzić z żółtym kolorem, to zapraszam do zobaczenia tego filmu. A na dzisiaj to już wszystko. Wesołych świąt i do zobaczenia następnym razem.